Każda historia z czasów powstania warszawskiego jest wyjątkową historią, ale historia Matthiasa Schenka, belgijskiego żołnierza służącego w niemieckim Wehrmachcie w czasie powstania warszawskiego, jest szczególną z nich. Jest szczególną dlatego, ponieważ pokazuje powstanie warszawskie z perspektywy tych, którzy je pacyfikowali, ale jest również szczególną dlatego, że jej powojenny rozdział wydaje się być w całkowitej sprzeczności z tym, który dział się w czasie wojny, kiedy Schenk pacyfikował warszawskie powstanie. Wszystko zaczęło się wiosną 1944 roku, gdy 18-letni Matthias Schenk, Belg z niewielkiego miasteczka Bühlingen koło Liège, znalazł się w niemieckim Wehrmachcie. Chciał być szoferem, bo zawsze interesowały go samochody, ale ostatecznie został przydzielony do kompanii grenadierów pancernych. Jego kompania wchodziła w skład 9. niemieckiej armii. Jednak w sierpniu 1944 roku kompania Schenka znalazła się w składzie grupy specjalnej SS dowodzonej przez Gruppenführera Heinza Reinefarta. Ta grupa miała pacyfikować warszawskie powstanie. Matthias Schenk pojawił się w Warszawie 1 sierpnia 1944 roku, dokładnie w chwili, gdy padły pierwsze strzały. Zadaniem kompanii Schenka miała być osłona SS-manów z brygady SS dowodzonej przez Oberführera Oskara Dirlewangera, która miała wziąć na siebie główny ciężar walki z powstańcami w Warszawie. Schenk widział, jak w czasie walk z powstańcami SS-mani Dirlewangera strzelają do cywili, mordują ich i czynią z nich żywe tarcze swoich czołgów i wozów bojowych. W czasie jednej z takich sytuacji Schenk był świadkiem, jak SS-mani Dirlewangera zmusili do wejścia na czołg młodą kobietę trzymającą w rękach malutkie dziecko. W pewnym momencie, gdy czołg ruszył, kobieta wypuściła dziecko z rąk. Dziecko spadło wprost pod gąsienicę czołgu. Kobieta wydała z siebie przeraźliwy krzyk. Chwilę później jeden z SS-manów Dirlewangera podszedł do kobiety i strzelił jej w głowę z bliskiej odległości. Tamten krzyk kobiety po stracie dziecka będzie prześladował Schenka przez następne lata. Inną z takich sytuacji była ta, gdy SS-mani Dirlewangera wpadli do jednej z warszawskich kamienic, w której mieścił się polowy szpital powstańczy. Wymordowali wszystkich bez wyjątku. W czasie powstania warszawskiego Matthias Schenk uczestniczył w wielu akcjach zaczepnych przeciwko warszawskim powstańcom. W czasie jednej z takich sytuacji Schenk wraz z kolegami ze swojej kompanii wdarli się do jednej z kamienic. Na jej górnych piętrach ostrzeliwali się powstańcy. Walka trwała przez kilka godzin. Gdy skończyła się amunicja, doszło do brutalnych walk wręcz. W czasie jednej z takich walk Schenk miał już nóż na swoim gardle, ale wydobył się z tej opresji. Ostatecznie z całej tej akcji przetrwało tylko dwóch: Schenk i jego kolega z kompanii. Wycofali się z budynku i dołączyli do niemieckich oddziałów, które dalej pacyfikowały powstanie. Za swoje walki w Warszawie Matthias Schenk otrzymał Żelazny Krzyż II klasy i został awansowany na stopień kaprala. Ale we wrześniu 1944 roku powstanie chyliło się już ku upadkowi. Matthias Schenk wraz z kolegami ze swojej kompanii grenadierów pancernych likwidowali ostatnie punkty oporu. 2 października 1944 roku nastąpiła ostateczna kapitulacja powstania.
Schenk był naocznym świadkiem tej sytuacji. Widział, jak powstańcy idą z dumą do niewoli, jak z dumą oddają swoją broń. Nie rozumiał tej dumy. Nie wiedział wtedy, że można kogoś militarnie pokonać, ale nie można go zwyciężyć. Po kapitulacji powstania Schenk i jego koledzy z kompanii nie od razu opuścili polską stolicę. Przez kolejne miesiące podkładali materiały wybuchowe pod ocalałe jeszcze warszawskie kamienice i wysadzali je w powietrze, zamieniając w kupy gruzów. W czasie, gdy to robili, wydarzyło się coś, co mocno zapisało się w pamięci Matiasa Schenka. Pewnego dnia zrobili sobie przerwę i zaczęli grać znalezioną piłką. W pewnym momencie piłka wpadła do jednej z piwnic. Schenk postanowił ją wydobyć. Gdy wsunął się przez okno, przez które wpadła piłka, zastał makabryczny widok. Setki rozkładających się ciał, wśród których były małe dzieci. Tamta scena wielokrotnie wracała w jego snach. Ale w styczniu 1945 roku sowiecka Armia Czerwona rozpoczęła nową ofensywę. Niemcy musieli się wycofać z Warszawy. Kompania Schenka i inne niemieckie oddziały zaczęły maszerować w kierunku Kalisza. To tam, jak mówiły raporty, miało być miejsce ich koncentracji. Jednak po drodze wycofujące się niemieckie oddziały, wśród których znalazła się kompania Schenka, zostały otoczone przez oddziały sowieckiej Armii Czerwonej. Wywiązała się walka. W pewnym momencie Sowieci zepchnęli niemieckich żołnierzy na zamarzniętą taflę pobliskiego jeziora. Potem zaczęli strzelać w kierunku jeziora z granatników, łamiąc jej pokrywę lodową. Wydawało się, że to już jest koniec, że nie ma możliwości wyjścia żywym z tej sytuacji. Ale Schenk, ranny w nogę, jakimś nadludzkim wysiłkiem przeczołgał się obok stojących wokół jeziora sowieckich posterunków i dotarł do pobliskiego lasu. Tam, ciężko ranny i całkowicie wyczerpany, stracił świadomość. Rankiem obudzili go dwaj polscy chłopi, którzy zabrali go do domu, opatrzyli jego rany i nakarmili. Jego wybawcami byli Ignacy i Wincenty Brzewińscy ze wsi Ochodza koło Wągrowca w Poznańskiem. Potem jego wybawcy zawołali miejscowego lekarza, który przez następne miesiące zaczął leczyć Schenka. Okazało się, że oprócz rany Schenk miał również złamaną nogę i bardzo liczne odmrożenia. Schenk nie mógł uwierzyć, że coś takiego spotkało go z rąk polskich chłopów. Na szkoleniach w Wehrmachcie bez przerwy mówiono im o tym, że polscy chłopi to dzicy ludzie, którzy są żądni niemieckiej krwi. Dopiero jednak po kilkunastu miesiącach, gdy Schenk wygoił swoje rany i nabrał sił, postanowił wrócić do swojego domu. Jego polscy wybawcy na drogę dali mu trochę masła, bochenek chleba i trochę pieniędzy na podróż. Po 2 dniach Schenkowi udało się dotrzeć do Warszawy. Tam zaczął szukać belgijskiej ambasady. Po wielu perypetiach udało mu się znaleźć biuro belgijskiej ambasady. Jej urzędnik wydał mu zaświadczenie o tym, że jest belgijskim obywatelem, chociaż zrobił to całkowicie bez przekonania. Ale dzięki temu zaświadczeniu Schenk mógł udać się w podróż do swojej ojczyzny. Ale zanim tam dotarł, minęło jeszcze kilka miesięcy. W Niemczech został aresztowany przez aliantów i znalazł się w obozie jenieckim koło Berlina. Tam zaczęli przesłuchiwać go alianccy oficerowie. Pytali o to, gdzie był i co robił. Zadawali mu mnóstwo pytań na temat jego przeszłości. Dopiero po 2 miesiącach Schenk został zwolniony z obozu i otrzymał zaświadczenie, dzięki któremu mógł udać się w dalszą podróż. Ale gdy dotarł do Belgii,
Natychmiast aresztowała go belgijska żandarmeria i ponownie umieściła w areszcie. Znowu zaczęło się śledztwo i znowu zaczęły się jego przesłuchania. Oficerowie belgijskiej żandarmerii wielokrotnie pytali go o to, gdzie był, z kim walczył i co robił. Dopiero po kilku tygodniach, w grudniu 1946 roku, Schenk został zwolniony z aresztu i mógł powrócić do swojego domu w Bühlingen. Gdy wrócił, usiłował zacząć nowe życie. Ożenił się i podjął pracę w miejscowym warsztacie samochodowym. Ale przeszłość, ta z czasów powstania warszawskiego, wracała do niego co noc. Przed oczami przewijały mu się makabryczne sceny mordowania polskich cywili przez ludzi Dirlewangera. Zaczął czuć ogromną winę wobec Polaków, którzy byli tak strasznie mordowani w czasie powstania warszawskiego. Zaczął pielgrzymować do miejscowego sanktuarium w Banę, aby prosić Boga o wybaczenie. Ale zaczął również czuć winę wobec Polaków, którzy w gruncie rzeczy uratowali jego życie. Chciał dla nich coś zrobić, coś, co byłoby przynajmniej symbolicznym gestem wdzięczności. Dopiero jednak, gdy zaczęła się w Polsce era Solidarności, a potem nadszedł mroczny czas stanu wojennego, Schenk postanowił organizować transporty z darami do Polski. Wielokrotnie przyjeżdżał z tymi transportami. Ponownie nawiązał kontakty ze swoimi polskimi wybawicielami. Nawiązał również liczne kontakty z ludźmi polskiego kościoła. Nigdy nie mówił o swojej przeszłości. Dopiero w lecie 2004 roku Matthias Schenk zdecydował się opowiedzieć swoją historię polskim dziennikarzom. Któregoś dnia wyszły ze szkoły dzieci, wszystkie z podniesionymi rączkami, mówiły: nie jesteśmy powstańcami. Stanęły na schodach. My, żołnierze Wehrmachtu, opuściliśmy broń, ale w tym momencie SS otworzyło ogień. Do dziś słyszę rozkaz Dirlewangera: oszczędzać amunicję, używać kolb. Rozumie pani? Nie, pani nie rozumie. To właśnie dzięki temu mogliśmy poznać historię człowieka, który pacyfikował warszawskie powstanie, został uratowany przez Polaków, a potem zrobił wiele, aby pomóc Polakom w trudnych czasach Solidarności i stanu wojennego. W następnym moim filmie opowiem Państwu o tym, jak uratowaliśmy relikwię świętego Wojciecha, największy skarb polskiego kościoła. Ten film zatytułowałem Operacja Relikwie. Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów, jak również za wpłaty. W sposób szczególny dziękuję panu Dariuszowi Kwoka, który został srebrnym patronem kanału Zakazane Historie. Zachęcam do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.